Czy dominacja sztucznej inteligencji nad światem to realny scenariusz naszej przyszłości? Czekają nas za niedługo spotkania z takimi maszynami jak w filmie Terminator? Może inteligencja ludzka jest przeszkodą w rozwoju wszechświata i to my stanowimy element do wyeliminowania, więc czy mamy powody do obaw? Chyba zanim uznamy takie koncepcje za wiarygodne, warto dowiedzieć się, o co w ogóle tyle zamieszania. Bo nie można zaprzeczyć, że w obszarach zastosowania AI dzieje się ostatnio sporo. Chatboty, autonomiczne samochody, inteligentne lodówki? Naprawdę są inteligentne? Sprawdźmy to. Teoria. Praktyka. Termin sztuczna inteligencja odnosi się do zdolności komputera lub sterowanego przez komputer robota do wykonywania zadań powszechnie kojarzonych z istotami inteligentnymi. Granie w gry, rozumienie języka naturalnego, diagnozowanie usterek czy udzielanie porad eksperckich. W praktyce sztuczna inteligencja to po prostu program komputerowy, który przetwarza dane i wyciąga z nich wnioski. Uczy się. Jeżeli ma wykonywać jakieś konkretne zadanie, to poszukuje jak najlepszego rozwiązania tego zadania na podstawie doświadczeń. I tu jest podstawowa cecha odróżniająca AI od innych programów komputerowych. Nie ma w niej sztywno określonego algorytmu, który w sposób całkowicie przewidywalny przetwarza dane wejściowe. Na przykład słowa kluczowe wprowadzone do wyszukarki internetowej na dane wyjściowe. Na przykład znalezione w internecie materiały pasujące do tych słów kluczowych. Dążenie sztucznej inteligencji do znalezienia jak najlepiej dopasowanego wskazania może bazować na eksperymencie i mechanizmach ewolucyjnych, tak jak algorytmy genetyczne, lub wcześniej zgromadzonych doświadczeniach, tak jak sztuczne sieci neuronowe. Potencjalne rozwiązania mogą być generowane automatycznie z pewną dozą losowości i sprawdzane pod względem spełnienia kryteriów zadania, tak jak w teorii gier. Można też budować bazy przykładów z różnymi zestawami parametrów jakiegoś obiektu lub procesu, na przykład sposobu nawigowania nas po mieście z uwzględnieniem wskaźników natężenia ruchu, które powiązane są z określonymi wynikami tego procesu lub z zaklasyfikowaniem obiektu do określonej kategorii. Wtedy każde nowe żądanie znalezienia przez sztuczną inteligencję najlepszego rozwiązania będzie porównywalne z wcześniejszymi doświadczeniami i na ich podstawie dobrane zostaną wskazówki postępowania wywnioskowane z wcześniej zgromadzonych wzorców. Wystarczy, że będą to sytuacje podobne. Oczywiście im więcej tych wzorców, tym lepiej. Czasem w procesie trenowania sztucznej inteligencji człowiek dostarcza przykłady wprost. Na przykład w formie tabelki, gdzie w każdym wierszu obok zestawu danych opisujących danych przypadek podaje się właściwie zaklasyfikowanie tego przypadku w środowisku, w którym AI ma zostać użyta. Żeby AI miała od razu na czym bazować i automatycznie wytworzyła schematy łączące, na przykład określone parametry sterowania danym obiektem z określonymi efektami tego sterowania. To, czego jako użytkownicy nie wiemy, co traktujemy jako pewnego rodzaju zamkniętą czarną skrzynkę, to jak te schematy decyzyjne sztucznej inteligencji wyglądają. Później, w ramach automatycznej już analizy kolejnych przypadków, człowiek może natomiast weryfikować, czy dobierane rozwiązania są słuszne, nagradzając maszynę punktami za poprawne wzorce postępowania lub karząc ją za te błędne. Uwaga, w tej dziedzinie pod pojęciem maszyna często nie występuje jakieś konkretne urządzenie fizyczne, ale na przykład komputer czy inne urządzenie procesowe. Coś, co generalnie służy do obliczeń. Sama sztuczna inteligencja to tylko sposób generowania decyzji, a nie całe urządzenia, na przykład typu robot, który do działania może w ogóle nie potrzebować AI, jeśli jego ruchy w określonych sytuacjach są z góry określone, sztywno zaprogramowane przez człowieka. Trochę szerszym pojęciem jest jednak system AI, który doczekał już swojej prezentacji w źródłach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Widać tu, że sztuczna inteligencja już w swoich podstawach wymaga obecności istoty o innym rodzaju inteligencji, więc chyba nie trzeba obawiać się o naszą egzystencję. Co więcej, to od nas zależy, jakim systemem AI będzie sterować i w jakim zakresie, czyli gdzie ją zaimplementujemy. W robocie sprzątającym w domu, w generatorze wypracowań z języka polskiego, czy może w apce dobierającej utwory do naszego gustu. Oczywiście określonego pewnymi konkretnymi parametrami liczbowymi, jak tempo kawałka, jego rytm, poziom basów czy innych dźwięków, jednym słowem matematyka. I to wcale nie jest taka skomplikowana, więc w porównaniu z ludzkim mózgiem sztuczna inteligencja aż tak zaawansowana nie jest i mało prawdopodobne, by kiedykolwiek zyskała świadomość. Nie można jednak odmówić jej szybkości wręcz nieograniczonej puli danych potrzebnych do wyciągania wniosków w dziedzinie danego zadania, które krążą choćby w internecie. W tym wyścigu na przetwarzanie danych jako ludzie niestety nie wygramy, ale to żaden problem. Już teraz wiesz mniej więcej, jak to działa, więc pozostaje kwestia nauczenia się programowania AI z właściwego korzystania z efektów jej pracy. Jak zacząć? Sami nie jesteśmy w stanie odgadnąć, czy w danym systemie, którego używamy, została użyta sztuczna inteligencja. Obecnie giganci branży IT wręcz się tym chwalą. Nie bez powodu automatyczny translator językowy DeepL nosi nazwę inspirowaną pojęciem Deep Learning, czyli nazwą jednej z metod maszynowego uczenia się. Nie bez powodu też ChatGPT zyskał tak sporą popularność. Możemy jednak rozpoznać działanie sztucznej inteligencji, jeśli sami mamy w zakresie jej budowy pewne doświadczenia. A jak to się wszystko zaczęło? Dowiesz się tego, poświęcając chwilę na kilka faktów historycznych dotyczących AI. W ramach ćwiczenia ukończ kurs OSE IT Szkoła Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji Moduł 1. Nauczyć komputer rozpoznawania obrazów lub dźwięków? Żaden problem. W końcu obrazy cyfrowe to zbiory pikseli o konkretnych parametrach liczbowych dotyczących natężenia barw oraz pozycji. Takie parametry można względnie łatwo zaklasyfikować jako przykłady przedstawiające konkretne obiekty. Dźwięki w zapisie cyfrowym to też pewne zestawy ich liczbowych parametrów. Analogiczny mechanizm poznawczy zadziała także tutaj. W ramach ćwiczenia wytrenuj sztuczną inteligencję w środowisku Teachable Machine. Ale co w zasadzie stało się wewnątrz tego systemu? Tu już potrzebny jest wyższy poziom dociekliwości. W ramach ćwiczenia ukończ kurs Uczenie maszynowe dla dociekliwych Sztuczna inteligencja.